serdecznie zapraszam do drugiego odcinka playlisty Wiatr z Zachodu pod tytułem Wtajemniczeni. W poprzednim pierwszym odcinku wskazałem na główną różnicę pomiędzy komunizmem a socjalizmem. W tym odcinku opowiem o grupie ludzi promujących komunizm. Kogo może interesować ideologia utopijna, z góry skazana na niepowodzenie? Jej hasła równości, podziału dóbr porówno, niezależnie od wniesionego wkładu pracy i na dodatek odebranie wszystkim obywatelom ich własności prywatnej jest sprzeczna z naturą człowieka. Pomimo tego pewna grupa ludzi doprowadziła do implementacji komunizmu w wielu krajach świata, co skończyło się prawie 100-milionowym ludobójstwem. Jednym z pisarzy zajmującym się między innymi tematyką komunizmu jest Gary Allen, który napisał książkę pod tytułem „Nie ważcie się mówić, że to spisek”. Allen pisze o komunizmie. Komunizm to międzynarodowy ruch konspiracyjny, dążący do władzy przez ludzi wysoko postawionych, chętnych do użycia wszelkich środków w celu osiągnięcia ich upragnionego celu – globalnego podboju. Pisarz uważa, że pseudoekonomia i polityczna filozofia komunistów jest tylko techniką używaną przez komunizm. Zwraca uwagę, że we współczesnym świecie możemy wierzyć, że komunizm jest brutalny, tyraniczny, zły, a nawet celowo ma pogrzebać nas. Ale nigdy nie wolno nam wierzyć, że komunizm jest polityczną konspiracją. Jeżeli będziemy używać słowa konspiracja, zaleje nas hejt i wściekłość liberałów. Allen uważa, że grupa próbująca wprowadzić na siłę komunizm jest jak mafia sycylijska Cosa Nostra, konspirująca poprzez zbrodnie w celu uzyskania korzyści materialnych. Podkreśla, że nigdy nie poznalibyśmy prawdy, a nawet nazwy Cosa Nostra, gdyby nie zeznania Josepha Valachiego, opublikowane przez magazyn Life. Mafia Cosa Nostra działa od ponad 100 lat w wielu krajach z wiecznie odnawiającą się kliką liderów. Jej korzenie sięgają XIX wieku i według niektórych źródeł organizacja ta początkowo chroniła rolników przed niesprawiedliwością. Współczesna forma mafii sycylijskiej to nielegalna działalność, jak handel narkotykami, pranie pieniędzy, spekulacje finansowe i wymuszenia. Wszystko dokonywane pod przykrywką legalnych przedsiębiorstw. Gary Allen określa grupę ludzi dążących do wprowadzenia komunizmu na świecie mianem wtajemniczonych. Oczywiście o grupie tej piszą inni autorzy, jak na przykład Carroll Quigley w książkach jak Tragedia i nadzieja, Angloamerykański rząd czy Sekretna władza. Allen pisze o spisku komunistów. Która forma konspiracji jest bardziej śmiertelna, kryminalna czy polityczna? Jaka jest różnica pomiędzy członkiem Cosa Nostry a komunistą, lub bardziej poprawnie wtajemniczonym konspiratorem? Prawie bez wyjątku ludzie w hierarchii zorganizowanej zbrodni nie posiadali żadnego formalnego wykształcenia. Oni urodzili się w biedzie i nauczyli się ich rzemiosła na podmiejskich uliczkach Neapolu, Nowego Jorku czy Chicago. Zupełnie inna sprawa jest z wtajemniczonymi. Komunizm jest międzynarodowym spiskiem bogatych i wpływowych ludzi na całym świecie, których celem jest osiągnięcie podboju globalnego. Podsumujmy przytoczone informacje o komunizmie wnioskami.
Wniosek pierwszy. Komunizm i socjalizm mają podobne cele. Praktyczna różnica wynika w metodach, gdzie komunizm ma być wprowadzany siłą, a socjalizm używa metody powolnej ewolucji. Wniosek drugi. Komunizm spowodował ogromne ludobójstwo na całym świecie. Pomimo że utopijność komunizmu została udowodniona w krwawej praktyce, nadal istnieją i działają partie komunistyczne w wielu krajach, a nawet w Parlamencie Europejskim. Wniosek trzeci. Spiskami kryminalnymi, jak na przykład mafijna Cosa Nostra, kierowali ludzie mało wykształceni. Wniosek czwarty. Pomimo że nie wolno nam o tym mówić, komunizm jest spiskiem politycznym, kierowanym przez międzynarodową grupę bogatych i wpływowych ludzi, dążących do globalizmu. Ze względu na konspiracyjny charakter ideologii komunistycznej, spiskowców można nazwać wtajemniczonymi. Czy chciwość i dążenie do bogactwa niemożliwego do skonsumowania nawet przez wiele pokoleń może tłumaczyć terror i zbrodnie, których dopuściła się mafijna organizacja Cosa Nostra czy komuniści? Czy istnieje naprawdę organizacja wtajemniczonych, o której krążyły od dziesięcioleci teorie spiskowe? Jaką najpotężniejszą bronią włada wspomniana organizacja? Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo zamazaneobrazy.pl. Książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek drugi, w którym opowiedziałem o istnieniu spiskowej grupy wtajemniczonych. Serdecznie zapraszam do odcinka trzeciego pod tytułem Kłamstwo.